Dzień dobry pani Nadziu, Tomasz Jakimiuk. Krzysiu, Nadziu, Żeniu, Lunki tam było. To w Warszawie było. W Warszawie, Tak, to tak. No dla najpierw w nas było- Warszawie, potem w Krakowie. Tak. W Rosji tak ludzi nie ma takich. A to rodzina wasza przyszła Tak. przywitać was. Rodzina, Tak, tak. tak, to Po było- prostu takie przyjęcie było, Tak, że byli wzruszające. wzruszeni, tak. Kiedyś w Polsce była moda na złote zęby. Złote i srebrne zęby. U nas też było. Witam państwa bardzo serdecznie w odcinku numer, nie pamiętam którym, ale pamiętajcie, żeby oglądać serię Rosja z Jak to daleko chronologicznie na playliście. Dziś odcinek jest poniekąd wyjątkowy, ponieważ możliwość zrobienia wywiadu z osobami starszymi, które pamiętają poprzedni wiek, poprzednią erę, że tak powiem, jest naprawdę, jest trudny. A jeszcze trudniejsze jest znaleźć ludzi, którzy mówią w języku polskim, mieszkają w Rosji, w Sankt Petersburgu, kawał swojego życia. Moi drodzy, zapraszam was na wywiad do pani Nadzi i pana Eugeniusza, którzy polskością mogliby zaskoczyć niejednego Polaka w naszym kraju. Zatem zapraszam, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a ja idę właśnie się zaopatrzyć w czekoladę dla moich bohaterów, którzy mnie zaprosili do swojego domu, szanowni państwo. I wy też tam jedziecie. Tylko gdzie jest sklep? Wybór czekolad sporowaty, ale szukamy jakiejś takiej, która będzie po prostu smaczna, z truflami. Co myślicie? Truflowa. Brzmi dobrze chyba, co? Feeling. Czekolada z uczuciem. Albo taka z orzechami. Dobra, wezmę tą z orzechami. Lepiej wygląda i będzie lepiej smakować. Słuchajcie, bo ja sam osobiście tak za bardzo nie wiedziałem, co kupić, jak idę w gościnę tutaj, wiecie, w Rosji, tak na szybko, że tak powiem. No ale uważam, że czekolada to jest taka w starym, dobrym stylu, że tak powiem. Każdy lubi czekoladę, prawda? Dzisiaj w Sankt Petersburgu, szanowni państwo, pogoda dopisuje, ale uważam, że to jest, że tak powiem, początek zła, które nadchodzi, a mianowicie mówię tutaj o zimie. Będzie mróz. Jak jest takie światło, to będzie mróz. My niedaleko jesteśmy moskiewskiego wokzala. Tutaj trzeba kupić bilet. Oj, szefowo, uwaga. Izwinity. Szefowa tutaj. Kurde, 100 muszę wyciągnąć na bilet. Słuchajcie, 4 zł bilet kosztuje. Powiem szczerze, że też kasy biletowe, rachcia. Drogo, w sensie, tak jak w Warszawie. Europejskie standardy. W sanktpetersburskim metrze masz, zobaczcie, taki żeton Sankt Petersburg i znaczek metro. Ma to sens. Tu wkładasz, tu się wyświetla, że mordo wchodzisz i wchodzisz, nie? Żeton taki metalowy ma sens. Ma sens. Ponieważ jest długowieczny. Metro w Sankt Petersburgu, szanowni państwo, funkcjonuje od 1955, ale wlazłem, co? Nie wiem, którą mam iść. I niektóre stacje niekiedy sięgają nawet 100 metrów. Jedno z najgłębiej zlokalizowanych stacji metra na świecie. I jak nie trudno się domyślić, takie metro tak głęboko zlokalizowane służy również jako bunkry, schrony przeciwatomowe. No zobaczcie, jak kurczę tutaj to wszystko jest zrobione z pietyzmem. Piękne, naprawdę. Czego nie można zarzucić, to fakt, że na Białorusi i w Rosji te metra, one naprawdę mają swój urok niesamowity, nawiązujący rzecz jasna do przeszłości. Ma to swój urok, szanowni państwo. Ja jak tak sobie tutaj właśnie się przemieszczam w obrębie miasta, to ma ogromny. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Елизаровская.
Zobaczcie na to. Jak głęboko. A tutaj ze 100 może być. Ja normalnie mam zatkane uszy czasami, jak zjeżdżam w dół. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że ja Was nie muszę tutaj uczyć, że trzeba zachować klasę, jeżeli będziemy właśnie realizować ten odcinek. Klasę trzeba zachować zawsze, na każdym odcinku, w stosunku do każdej duszy odcinka, ale tutaj proszę o ogromną wyrozumiałość, ciepłotę w stosunku do naszych bohaterów. Przyznam szczerze, że naprawdę jestem podekscytowany tym spotkaniem, bo nie co dzień się zdarza. Myślę, że nie co dzień też Wy oglądacie tego typu spotkania. Można powiedzieć, w kontekście Rosji są nietypowe, więc proszę tutaj, upraszam tutaj o szacunek ogromny za poświęcony czas naszych bohaterów, no i ich historie, które są na wagę złota. Z punktu widzenia dziś, z punktu widzenia jutro, z punktu widzenia za 10 lat. Dzień dobry Pani Nadziu, Tomasz Jakimiuk z kanału Jak to Daleko. Bardzo mi Pani Nadziu miło, że zaprosiła mnie Pani na rozmowę. Mnie też bardzo miło. Przytulam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu. Pani Nadziu, czy Pani się urodziła tutaj w Sankt Petersburgu? Tak, ja urodziłam się tutaj. Wtedy nasze miasto nazywało się Leningrad. No a teraz bardzo z wielkiej radości mówimy Sankt Petersburg. Z wielkiej radości, czyli jednak ludzie chcieli, żeby wrócić do tej starej, historycznej nazwy. No ja myślę, że nigdy nie jest tak, że wszyscy chcą jednego. To jak Polak, pan wie o Tak, tym na tak, pewno. oczywiście. No to jakby dla mnie to było przyjemniej, a dla innych ja tak nie mogę powiedzieć. Czyli jakie to Pani Nadziu, było. ile to już lat Pani tutaj mieszka w Sankt Petersburgu? No w Sankt Petersburgu o 77 lat. 77 lat. Pani Nadziu, takie pytanie przychodzi mi do głowy. Jak była Pani młodą osobą, małą dziewczynką, czy rodzice już uczyli Panią języka polskiego? Czy to przyszło Nie. później? To przyszło później. Po mojej krwi nie jestem Polką. Moja mama urodziła się w Archangelsku. Czyli tam wyżej na północy. Na północy. Jej ojciec był dyrektorem szkoły i byli wierzący, prawosławni ludzie. I trzeba było wyjechać, bo nie było niebezpieczne. Cały kościół przez władzę w jakimś tam wieku, to było jeszcze może tam w 20 i tam 25, 6, nie wiem, to zaczęło się, kiedy teraz nie pamiętam po prostu, no ale były trudności, bo dyrektorem szkoły nie mógł być człowiek wierzący. No i dlatego wyjechała rodzina z Archangelska i przyjechała tutaj gdzieś niedaleko Leningradu, zatrzymali się i mieszkali. No potem jakoś tak udało się, że już mieszkali w samym mieście. Urodziłam się w centrum miasta. I tutaj Pani poznała Pana Eugeniusza, Tak. swojego męża, Tak, do tak. którego teraz idziemy. On też urodził się. O, a tutaj takie kody są. Momencik, możemy pokazać, bo niektórzy nie znają takich właśnie tych. A. To jest taki kod zabezpieczający, że Tak. trzeba wcisnąć. Cisnąć i otwierać. Тут jeszcze Widzieliście? też jest. Z którego roku blok? No, 50, z 50 na pewno lat. 50 lata. Gdzieś 50 lata, nie wiem. O, Pan Eugeniusz jest w domu. Jest w Idziemy, domu. Tak, idziemy. to teraz... 70 lat blok. Ale bardzo ładnie, muszę Pani Nadziu powiedzieć, że zachowane. w tym domu mieszkamy już 25 lat. Bo Wy się tu przeprowadziliście ze względu na męża. Tak. Na Pana Eugeniusza, bo Tak. tu pracował nieopodal w kościele. Tak. Pięknie. Dobry dzień. Доброго дня. Dobrego dnia. Доброго дня вам также. С хорошим настроением. Спасибо большое. Спасибо, И для вас вам тоже. взаимно. Dobrego nastroju, хорошее настроение. Tak. Dzień dobry Panie Eugeniuszu, tutaj już idziemy. Proszę poznać, to pan Dzień dobry. Tomasz. Dzień dobry Panie Eugeniuszu, Eugenia. bardzo mi miło.
Tutaj dla widzów także pani Nadzia, pan Eugeniusz. Panie Eugeniuszu, widzę, że wy tutaj dużo podróżujecie. Jeruzalem, Santiago de Compostela. Kiedy byliśmy znacznie młodzi. Były siły. A Tak, byliście na byliśmy. tym szlaku Santiago de Compostela? Tak, szliśmy razem. Z panią Nadzią? Plecakami, tak. Ale Ale nie, super. nie 160, tam może 160 kilometrów? tak. Już tego jest Wow. Pani Nadziu, czym przez lata zajmowała się pani tutaj w Sankt Petersburgu? Ну, по школе studiowałam się w Instytut Politechniczny. Miałam zawód ekonomista. Ekonomista. Tak, ekonomista. Ale mnie ta praca bardzo nie się podobała, bo to nie było dla mnie. Praca w banku, takie... Nie w banku, to w instytucie, Instytut Naukowy, tam melioracja. Robiliśmy się tam różne programy, a potem stawili ich na półki i dla Też jakieś dużo takie... komputerzy. Te komputery tak, pierwsze. Tak. No i mnie to bardzo nie podobało się. I potem, kiedy wyszła za mąż... Za pana Eugeniusza, da, którego pani poznała tutaj w Sankt Petersburgu. Właśnie tak. A jak się państwo poznali? o, historia, tak? Byliśmy młodzi, takie... Byliśmy w jednym mieszkaniu u naszych przyjaciół, tak? To było новоселье, я не wiem jak Новоселье, kiedy... To znaczy nowe Получается, mieszkanie nowe mieszkanie, tak. I i wszystkich kolegów Tak, zapraszano. to nazywają parapetówka, taka impreza. tak. Tak, i co, i tam, no, to tam wino, muzyka. No i tak my z Nadią tak. Poznaliśmy, tak. I No, potem już... I To już razem jak długo? au, 40 O, lat? To będzie Jak 70. już będzie 50 lat. 50 lat. Będzie w 26 za rok. Teraz Będzie, na życiu. będzie 50 lat, jak poznaliśmy. Tak, ile ludzie nie żyją. Ja już pracowałam, ale Żenia spotkał mnie czasem po pracy i widział, jak ja wychodzę taka niezadowolona, taka smutna i zrozumiał, że mnie ta praca bardzo się nie podoba. Przepraszam, ja może nie tak mówię po polsku. No. Bardzo dobrze. I wtedy on powiedział, to trzeba zwolnić się. I razem przyjęliśmy decyzję, że po prostu wychodzę z pracy i nic nie robię po prostu. I tak może 2-3 lata nie pracowałam. Po prostu tam szukała coś. szukała, ja tam ciekawego na przykład miałam takie studia, takie maleńkie studia w jak to medycznym, Medyczne. Pielęgniarka. Pielęgniarka i wychowawca dzieci w przedszkolu. Panie Eugeniuszu, a pan Tak. czym się zajmował tutaj? Myślę, że to nie tak łatwo powiedzieć. Pan Eugeniuszu mieszkał bez żadnej celi, bez żadnego umysłu w życiu. Tam wódka, wschód, tam jakieś takie uczenie schudne. To było bardzo marnotrawne życie, naprawdę. I potem, kiedy my już z Nadią... Poznaliście. Tak, poznaliście. Tak, to żeniliśmy. Zdecydowaliśmy, że trzeba mieć jakiś fach. Fach i Być cel. jakimś fachowcem. I tak, ja troszeczkę tak, można tak сказать, nie знаю, znalazł pracę retuszer portretowy. Retuszer portretowy. Tak, to z takich maleńkich, takich starych zdjęć ludzie tam chcieli mieć takie. I my to wszystko rysowali. To był ciekawa praca. I tak było do Perestrojki. Do 90. Wszystko to zrujnowało się i trzeba było żyć jakoś. Ja tam szukał różne prace, tam строитель, ремонтник, как это сказать? Механик. Elektryk, mechanik.
hydraulik. Tam wszystko, co umiem. Że tak powiem, życie było łatwiejsze, żeby znaleźć pracę przed 90. Ja myślę, Czy tak. wtedy było łatwiej niż teraz na Tak, przykład? no SSSR, Związek Radziecki, No tak. porządek tam był. To był porządek wtedy. No, proszę pana, jakiś tam był porządek, może pan wie, no tak, był porządek, tak. Pan jeszcze nie był. Nie było na świecie. Więc dla mnie to ten czas takiego Związku Radzieckiego jest taki znany tylko z opowieści. Widzieliśmy wszystko, co będzie. W tym było prosto. A, w Związku Radzieckim wszystko było przewidywalne. Tak. I wiadomo, że będzie, jaka będzie pensja, kiedy, kiedy będę mógł, co będzie jutro. Było przewidywalne. Nie było takiego, nie było strachu takiego, że coś się wydarzy. Tak. Medycyna tam, milicja, to wszystko było cicho, porządku. Było spokojnie. No tak. A teraz taki Pan czas... jakimś tam Teraz taki czas, można powiedzieć, niespokojny? Taki, Teraz, że nie tak, dzisiaj. dziś. Do którego roku nie można było uczyć religii, nie można było dzielić się... Powiem, tak, rozumiem. W 1988 roku było tak zwane tysiąclecie chrztu Rusi. I wtedy władza tak powoli coś takiego zaczęły pozwalać. Czyli religia w szkole, jakaś katecheza. Nie, w szkole nie było jeszcze. Nie, tylko przy церквах kościołach. там, Tak. при церквах. Ну, там, Przy а kościołach. у нас еще не, у нас православных. было, ну мы были, ну инная религия. Да. А потом у нас так более. Потроху, ну так. Не было ни научителя, ни ксенз. Был один ксенз. Jeden na dwa na Rosji było, kościół był w Petersburgu Moskwie i w Moskwie. I wszystko. Panie Eugeniuszu, a Tak. pana korzenie? Korzenie. Moja mamusia Polka. No, prawdziwa Polka to moja babcia i dziadek taki. On z Wilna, ona z Dynaburgu, to miasteczko w Daugavpilsku. Это Лотва. Łotwa. Лотва. Але там короны такі wielkie Polaków. I ona, no jej polski język był dla nich no, rodzinny. A już te czasy, jeśli pan wie, stalinowskie, to ludzie bali się wszystkiego tam. Nie Polakiem, nie katolikiem tam. To ja myślę, że to uratowanie życia, twojego życia, dzieci. I mnie babcia, no, ona mnie chrzciła. Tak. Chrzciła. I wszystko, i żadnej modlitwy, żadnego słowa po polsku. Niż by ja byłbym jak wszyscy. Ja wszyscy, tak szary, nic nie... Czyli był zakaz mówienia o polskości. Nie było. Nie było? Zakazu nie było, to W głowie. było. Ja думаю, ludzie bali się, po prostu bali się. A władze nie patrzyły krzywo na to, że mówiło się, że jesteśmy Polakami? Byli ludzie takie, no, mojej babci, no rodziny, to mąż jej, siostry, oni mieszkali razem tam. On był rozstrzelany, ni za что. My już mieliśmy rehabilitację, że on niewinny, ale człowieka już nie ma. No Polakiem. On był No tak. po prostu inżynier, что Polak. Jej brata aresztowany tam na 20 lat, no Stalin już umarł I wypuścili. uwolniony był, tak, tak, żywy, ale wyszedł. W którym momencie pani poczuła, że chce pani uczyć się języka polskiego? W którym momencie, że tak powiem, pan Eugeniusz, że może w jakiś sposób zaraził panią polskością? No tak, Żenia, jak powiedział, że on nie znał polskiego. Żadnego słowa, no No tak, Tylko może słucham, coś takiego może i znał. A w 79 roku pojechaliśmy do Polski, do rodziny Żeni. I
Tam było zapytane ze strony tej rodziny, czy mamy ślub kościelny. Okazało się, że nie mamy. Nie mamy ślub kościelny i nawet nie jestem ochrzczona. Так mówisz, to Wtedy- dla nich to był koszmar. To był koszmar, że nie ochrzczona, że Nie ślubu ochrzczony, bez ślubu. да. Zapytali mnie, do kościoła. zapytali mnie, czy chciałabym ochrzcić się? Powiedziałam tak. Czy chciałabym ślub kościelny zrobić? Tak. Właśnie. Tak. I wtedy rodzina znalazła człowieka, jezuita, brata, mówił po rosyjsku. A w jakim mieście pana Eugeniusza rodzina? W Warszawie? A, To było w Warszawie. To było w Warszawie. W Krakowie, w Rybniku jeszcze. To dużo rodziny. No i oni tak naciskali, żeby ochrzcić. I żeby ślub kościelny... Tak, i No. mieropomazanie, nie wiem, No, Bierzmowanie. bierzmowanie, pierwsza komunia, święta, a już nie pierwsza spowiedź. To wszystko Tak. było zrobione. Tak, Wzruszające, no tak. tak. Ten człowiek nas przygotował do z tego jakby się to Wszystko zaczęło. Tak, język tam uczyliśmy języka. I byłam tak переполнена wrażeniami po przyjeździe z Polski, że od razu poszłam na kurs języka polskiego. No, u nas było dużo... Przepraszam, czy można kiedyś Po raz pierwszy. wyszliśmy na dworcu, do nas biegą jakieś szaleni ludzie tam krzyczą. Ściskali. Надю, Женю. Мы нигде их не видели. Nie widzieliście, no. Просто, а они знали там по zdjęciom. I takie ściski tam, podzalunki tam było. To w Warszawie było. W Warszawie, Tak, tak. to No, dla najpierw w nas było- Warszawie, potem w Krakowie. Tak, W Rosji tak ludzi nie ma takich... A to rodzina wasza przyszła Tak. przywitać was. Rodzina, Tak, tak. tak, to Po było- prostu takie przyjęcie było, Tak że byli wzruszające. wzruszeni, tak. No cieszyli się, że Teraz przyjechaliście. ja przyniosłem, Ну, przepraszam, tak, ja przyniosłem Dla nas to był zdjęcie. szok był dla nas. No. A co to za zdjęcie, pani Nadziu? Zdjęcie to po ślubu, po chrztu i ślubu. Ojejku. I ten człowiek, ten jezuita, a ten, który sprawdził te wszystkie. A, wszystko zadbał. Panie Eugeniuszu, to i włosy były. Pani Nadzi, jakie też kręcone, takie No tak, fajne ten. No tak. To Piękne zdjęcie. Pani Nadziu, wróciła pani tutaj, zapisała się na kurs języka polskiego. Tak. I pani zaczęła się uczyć języka polskiego. No tak. I to zmotywowało pana Eugeniusza później. No my razem tak No tak nie... razem, oczywiście wszystko robimy razem. A wcześniej łatwo było znaleźć tutaj kurs języka polskiego? Tak, bardzo łatwo. Bardzo tak, łatwo, i bardzo tanie, tak. Trzeba powiedzieć, że w Rosji polska kultura była na bardzo wysokim poziomie, bo tam filmy, czasopisma, Sma. gazety, piosenki, to wszystko było, no dla nas to I ceniona Europa była. przez Tak, ludzie lubili to. przez ludzi. Bardzo Rosyjczyków. Czyli jak lubili. poszło się do kina, Inteligencja. można było obejrzeć polski film? Tak. No, Takie było tłumaczenie, fajne filmy. oczywiście, tłumaczenie było. A literatura? Też książki? Była No tak. przetłumaczona i Przetłumaczenie, tak. był tu w Petersburgu był taki sklep, gdzie była literatura socjalistycznych stron. I tam byli w języku polskim. No tak. I tam byli takie książki, które u nas w Rosji nie drukowali. Nie drukowali. Nie tłumaczyli. Tak. Nie tłumaczyli, tak. A u nich tam było. No, u nich i u nas też. A dużo, Było powiedzcie, ciekawe. dużo macie znajomych, którzy mają korzenie polskie i którzy mówią w języku polskim? Którzy Teraz już mówią. mamy. Teraz mamy, tak. No wtedy nie było. Niedużo. Nie. Kościele. W kościele, my tylko przez kościół najpierw. Kościół jest takim miejscem, który przyciąga. Tak, z Tak. Polączy Polaków. I teraz są msza święta w języku polskim, w niedzielę na przykład. O 13:00, dobrze pamiętam? 13:30.
Tam w różnych kościach. A w różnych kościołach różnie. A dużo tak przychodzi ludzi na mszę w języku polskim? Nie bardzo, dużo. już nie bardzo. Nie dużo. Do tej wojny to tak było. Tu pracowali, Poляki się uczyli, zrujnowali krzyż na cmentarzu w Lewaszowo, gdzie Pochowanych jest tak dużo Polaków. Ofiary Stalinowskie. Stalinowskie. Tak, tak. Zrujnowali, bo tam było napisano Po polsku. polski, da, i po polsku, po rosyjsku. Ciekaw jestem, jakie były wasze pierwsze wrażenia, jak dotarliście do Warszawy? Bo to było troszkę inny świat, prawda? To było inaczej. Wcale inny, chociaż my lubiliśmy Polskę, no tak, zaocznie, Ja tak. by nie widziałam. Tak. No tak, kino, no Andrzej Wajda tam, No tak, mógł, oczywiście. tam takie reżysery. A jak was przyjęła rodzina? Bo macie dużo rodziny, panie Eugeniuszu, i Kraków, No i nie tak blisko, no Warszawa. Tak, rodziny, tak. To trzeba powiedzieć, że to byli bracia mojej babci. Oni wyjechali w 20 roku, w 21 roku, no tej się po wojnie tej sowiecko-polskiej. I tam разрешили полякам, kto chciał zostać, kto chciał wyjechać. Они, и ей братья, там trzech братьев, oni wyjechali. I W jakich miastach ma pan tam rodzinę? Warszawa, Kraków. Kraków, Rybnik i jeszcze Wrocław, no ale my tam nie byliśmy. Trzymacie kontakt? Teraz już z Krakowem i z Warszawą. Oni już ma nie młodzi ludzie takie. Przyjeżdżali do Rosji? Tak, no to było dawno. Dawno już było, w SSSR pewnie tak było. Kiedy ostatni raz byliście w Polsce? Nadia było w lecie, tak? Latem. Latem, tak. A ja już kilka lat, nie pamiętam. Może 10, no albo 8 lat nie było. A gdzie, panie Eugeniuszu, ćwiczy pan język polski? Nigdzie. To strasznie mnie wstyd, albo nigdzie. Radio. O, bardzo lubię kabarety polskie. Kabarety polskie. A jakbym zapytał, jaki polski film najbardziej gdzieś tam zakorzenił się państwu w głowie? Który najbardziej pamiętacie? O, teraz trzeba wspominać. Może No. ty No ty najpierw скажи. ty. Nie, ty. Ну, я польские фильмы просто любим bardzo, bardzo lubię. To, no, Andrzej Wajda to super. Ja myślę, że to no, jeden z lepszych w świecie. Potem, może to dla pana to dziwne, to mój ulubiony film to Ewa chce spać. Ewa chce spać. Tak. Czy pan nie wie tego filmu? Nie znam filmu, ale może widzowie znacie, czy znają? Może widzowie Proszę znają. oglądać, to 56 rok albo 8 rok. To no, takie czasy były, to bardzo miły film. I tam był, pan wie, taki polski humor, bardzo tenki, taki humor, A bardzo sobie dobry. pooglądam. Lubię to. Pani Nadziu, a pani jak ćwiczy język polski? Modlitwa. Jeździłam modlitwa. Czasem chodzę na mszy, na mszy świętej po Tam języku uczy. polskim. No, słucham też No radio. radio. O co Żenia mówił. A jak chodzicie na spotkania z Polonią, dużo przychodzi ludzi? To Tak, u tak, nas tak, tam Kongres Polaków, taki problem, że była wcześniej Polonia, tak, jedna. Potem tam jakieś skandały, tam jakieś, no czym rozdzielone na dwie części, to Polonia i Kongres Polaków. To należymy do Kongresu Polaków. Chodzimy na spotkania. Tak, Dużo tak. przychodzi osób? 20, 30? Dosyć dużo, tak. Ja myślę, Teraz w ostatnim czasie, no Lilia, to jej zasługa, że przychodzi dużo młodzieży. Młodzieży? I nowych osób. tak, ale oni chcą otrzymać kartę Polaka. Polaka i wyjechać. No i tak. No, Dlatego. no ale przychodzą.
Przychodzą. No, A uczą się? Chcą się uczyć języka polskiego? Bardzo, У так, нас у нас є кілька вечір, груп. якщо не Pierwsza więcej. początkowa grupa, potem drugi rok, różne różne poziomy, poziomy. i różne nauczyciele różne. Super, tam jest różne, ludzie różnie. taki bardzo, no, Jest dobre bardzo ludzie. dobrze znają polski. No, po ci prostu. młodzi ludzie Dosyć. próbują odgrzebać te swoje korzenie polskie. No, No tak, tak. No i ta karta Polaka. I może faktycznie, no może czują, że gdzieś tam w świecie może będzie im lepiej. Może tak. Może tak być. Może być. Ktoś, Teraz kilka pewnie. znajomych osób, Polaków, Wyjechali. wyjechali Już do wyjechali. Polski. I A teraz ciężko mieszkają. ciężko jest otrzymać kartę Polaka? Teraz tak. No, Teraz tak, trzeba- bo bardzo taka fala No, wielka. trzeba mieć Jeszcze wojna dokument o No, pochodzeniu, urodziny, tam, urodzenie, tak. pochodzenia, I język. potem trzeba mówić po polsku w konsulacie, którego u nas Historia. teraz nie ma. Historia I też. historię Polski. znać. Ja myślę, że nie różne momenty, łatwo. momenty historii trzeba oczywiście. A u nas był to konsulat polski, ale jego, A teraz nie ma. Długo już? Nie ma? O, Nie, będzie nie. w Leci, początku, na Latem początku nie, roku wyznaczyli. 26 będzie jak rok. Tak, Takie no, pytanie. Czy jak Tak. pojechaliście pierwszy raz do Polski, Tak. to słuchajcie, to czy jak wróciliście do Rosji, do Sankt Petersburga, to czy czuliście, że jednak te kraje się różnią od siebie? Tak, Bardzo. Pamiętacie to? Różnica- Pamiętamy. Czym to się różniło? Co was najbardziej uderzyło? No, dla mnie było takie wrażenie, że stosunek do człowieka inny jest. To I to było dla najgłówniejsze, mnie tak. po prostu, którego nie Najważniejsze. spotkałam U nas- wcześniej. Bardzo A tak. inny to znaczy jaki, pani Nadziu? Dobrzejszy, jakby powiedzieć, że tolerantny, da, przyjmują jeden drugiego Szanowanie człowieka jakieś, lepiej przyjmuje. rozumie, tak. Na przykład kolejka stoi spokojno, nikt tam Nie krzyczy, nie leci tam na przód. A, o, to był taki случай, kiedyś my byli w tym sklepie w Wars i Sava. Wars i Sava, To- no. Tak, tak, tak. W Warszawie. Для нас to było. No tak. Вот, i tam stoi kolejka Polaków, tak spokojnie stoją sobie. I wdруг krzyczą jakieś tam ludzie, толкаją wszystkich tam, Rosjanie, Zrozumieliśmy, to że to nasi, Rosjanie, nasi. Rosjanie. No Czyli tak, Rosjanie kultura są, jakby- są bardziej tacy porywczy, emocjonalni. No tacy. niekulturalny, Niewychowani, niekulturalny to просто. Ja myślę, przed rewolucją to było inaczej. Tak. Teraz Tak. Teraz u nas jest kulturalnie niż było przy komunizmie. Ale ta wojna Teraz lepiej. ludzi No. zmieni. Mhm. A powiedzcie, jak pojechaliście do Polski, zdziwiło was, jakie tam produkty są? Oczywiście, O, to tak, bardzo tak. tak. Wędliny, kolbasy, Wędliny! sery różne. U nas to było Coca-Cola. 79 rok. Coca-Cola. Tak. Tak, tak. Nie było tego tutaj? No Nie nie. było. Tak dużo nie było takiego Dużo różnych gatunków, jak Nie jest, było. to widów. Widów kiełbas, Nie było, serów nie było. nie było. A co było w Rosji, czego nie było, jak zajechaliście w Polsce? W Rosji, żelazki. Żelazka. tak. To tak, To to wieś- było. tak, Tak, my było dla rodziny, dla tam, rodziny żelazki, żelazki. telewizory, tam No, kolorowe. gospodarskie, a na przykład filiżanki, pamiętasz? To Ceramika. A? Ceramika, taka Nie, to, nie ceramika, porcelany, a nawet porcelany. Tak. To takie u nas, były. u nas, Да, у нас то было, ну, były takie dobre я myślę, że rzeczy. no i u tak. was to było, no? No, Nie. ale... No to dla nich to było tak, jak to. tak. A był pewien moment, w którym pomyśleliście, jak byliście w Polsce, może pani Nadzia powiedziała do pana Eugeniusza, a może my byśmy do Polski pojechali mieszkać? Było była takie, taka myśl były, taka była. Pomyśleliśmy, może nam do innego kraju pojechać. Chcieliśmy Może tam do Australii, do Australii takie marzenie No było. młodzie byli. No to wtedy po prostu młodzie. tak. Potem Ale był taki moment w 91 roku, kiedy był, jak to stanął, переворот
государственный переворот, не wiem как по-польски, что врацались Wracaliśmy мы с pielgrzymki pierwszej, to w 90 to w Częstochowie Jan Spotkanie Paweł z II papieżem. z młodzieżą. И так, и на границе люди, кто имели радио, одоберники, и эти кольяжи нам mówili, Поляcy. Rosjanie, wychodźcie, zostaniecie Azov, tu wychodźcie. Ну, революция была, мы wszyscy bali się, że znów będzie komunizm ten, Że wróci. wróci się, tak. I Polacy, mnie było, bardzo ciekawe było słuchać tych koliarzy, które mówili, wysiadajcie, będziecie tu. Wysiadajcie do Polski, zostańcie w Polsce. Tak, żeby Zostawajcie się w Polsce, zostać. No ale nie chcieliśmy. Wtedy, No tak. wtedy już u nas Marzyliśmy o jakichś chcieli zmianach tam, zobaczyć że Rosja wszystkie zmiany, stanie, które będzie chceli inaczej. własnymi oczami Lepiej zobaczyć. będzie w tak. Rosji mieszkać, ale pan widzi. A co mówili wtedy w telewizji, w radiu, że co będzie lepiej, że zmiany tutaj w Rosji? Powietrze było takie powietrze wolności. Czy Że pan my wie? wolności, Gazety, radio, telewizja. Wolność, wolność. Inny tak, świat. wszystko można było Wolność. mówić, tak. Wszystko mówić, tam wszystko. Potem już potem. Cicho, No tak. Po cichutku. Stępniowo. No to byli najlepsze czasy w życiu. 90 rok. To po prostu nie oczekiwaliśmy nigdy, głód. że może by to być u nas. Tak. Myśleliśmy, że całe życie Że umrzemy będzie w w komunizmie. СССР, tak. w Związku Radzieckim, w tym, a i takie rzeczy wdруг. No. To było wspaniałe. A- Chociaż głód był taki, z jedzeniem było nie bardzo. To No tak, to było praca dużo trudności. Zapłaty też za pracę były też niskie chyba, prawda? bardzo. I I wtedy nie nie tylko. było тут jedzenia w Dużo sklepach. osób po prostu как-то теряли pracę. Pracę, tak. Ktoś Co nawet trzeba powiedzieć, że Leningrad to takie miejsce, gdzie miasto, где военные заводы, как это сказать, танки делали, ченджеровки, фабрики, ракеты, фабрики. во, Фабрики, да. снаряды, автоматы эти. И całe miasto pracowało na tych przedsiębiorstwach, a potem wszystko to Upadło. nie było, u ludzi nie było po prostu pracy, żadnej pracy. Czyli pamiętacie, że w latach 90. po zmianie ustroju Tak. przyszła bieda. Tak, tak. Bo Żenia na przykład Фотовелька mówił, też, że fotoretuszerem. fotoretuszerem pracował ich przedsiębiorstwo. Турновало. Мы mieliśmy z Nadią pracę, tłumaczyliśmy religijne książki. No, jak to No, katechizant. Katecheta, Tam nauczyciel, nauczyciel. Uczyłam, Tam ale ja coś nic nie zarabiałam, a po prostu tłumaczyliśmy książki z polskiego na rosyjski. Był taki profesor Radwan z Radwan. Lublina, z katolickiego On od Uniwersytetu. tak, On tak. od Jana Pawła II Мав dostał po фонд, prostu taki fond fond miał i dla Rosji. Dla czytanie, tłumaczenie książek. I my też tam zarabiali. Naprawdę powiem wam, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony, jak ciepło przyjęliście mnie. Więc bardzo dziękuję w imieniu swoim i widzów, którzy was właśnie oglądają. Można powiedzieć, że to po prostu z tego, że Pan jest bardzo, как сказать, обаятельным. Вот я не знаю этого слова. Нет, Pan jest takim, ну как сказать это обаяние, не знаю этого Pan слова. wyzywa taki stosunek, Pan- że nie można inaczej. До Pana No, taki taki stosunek jest- był, Dziękuję. to było Dziękuję wasza bardzo. wina. Dziękuję. A, tak, Wina Pana. jest. Bardzo się cieszę, że tutaj Tak. mogę To posłuchać. Давай я буду держать. Я, Ну может быть, снизу сначала же. эту А как ты хочешь? бумажечку отнесу. A czy teraz, jak ostatnio jechaliście kryzysem, przez tym kryzysem, Tak, że tak tak, powiem, był strach jechać do Polski? Nie, wcześniej nie. Nie, wcześniej nie było nigdy Nie było. strachu, bo zawsze z radością jeździliśmy do Polski i bardzo Tak, to było miło zawsze, miło. zawsze. A Rodziny po tam. prostu w tym roku
baliśmy się, że Stosunek będzie stosunek Polaków będzie do nas. zły, do Kiedy Rosjan. usłyszą, że mówimy po rosyjsku, będzie niedobry. I to była nasza pomyłka, bo okazało się, że Polacy Polacy bardzo dobrze, dobry Rozumieją stosunek wszystko. mają i rozumieją, że ludzie są różni i dlatego nie można po prostu k człowiekowi mieć taki stosunek nic, zły, nic złego nie nic było. złego, nic złego, przeciwnie, pomóc zawsze była. No od ludzi, od Na przykład okazało się, że w Warszawie człowiek, który ma 70 lat, już nie musi płacić w autobusie tam. A tego nie wiedziałyśmy się. Trzeba jechać do I nam po Polski. prostu ludzie, którzy nas nie znali, no, zrozumieli, że jesteśmy z Rosji, wyjaśnili, że tak jest taka sytuacja, że nam nie trzeba płacić. Piękne. Bardzo Na się przykład, cieszę, że to to... przykład. No, że to... Muzeum też. No muzeum, tak. Cieszę się, że to Państwo mówicie, bo ja mam takie same doświadczenia względem Rosjan. Kiedy słyszą, że ja jestem z Polski, przez ten czas, który jestem tutaj, ani razu nie miałem złych doświadczeń. No. I to pokazuje, że życie to życie, a polityka to polityka. Да. I człowiek z człowiekiem mogą Drużny. szanować jeden drugiego zawsze. To właśnie to tak, ale trzeba pamiętać, że Polska jeszcze w USSR, tam był, w Związku Radzieckim, to była dla Rosji taka rana kulturalna, bo inny poziom, tam No tak. kino, czasopisma, tam literatura, to było wszystkie чуть ли poziom nie. jakby- I też warto powiedzieć, że wielu architektów polskich Tak, budowało Sankt Petersburg. Tak, no, Leningrad. Oczywiście, na przykład ten- ten kościół. Bardzo wiele, bardzo wiele. Tak. Да. Jak to będzie w języku polskim? No, Instytut Железнодорожного A, Transportu. Instytut Kolejnictwa. Kolejnictwa, tak. Tam wcale wszyscy profesorzy byli Polacy. Tak, właśnie, to tak było. Nie, przed rewolucją. Bardzo znany i w Polsce. Wpływ kultury Kierbicz, Polski na Rosję i na Petersburg bardzo to ogromny. A tak się zastanawiam, czy jest coś, co w Związku Radzieckim imponowało państwu z perspektywy czasu, czego już dzisiaj nie ma? Czego uczyli w Związku Radzieckim kiedyś? Tak. Kiedyś my mieszkali, żyli w te czasy, myśleliśmy, że Związek Radziecki to taka imperium zła, taka, no niedobrze, to niedobrze, to niedobrze. A teraz, kiedy wspominamy te czasy, myślimy, że byli projekty bardzo dobre. I jeden z nich to że uczyli dzieci w szkole internacjonalizmu, że wszystkie ludzie równi, że nie ma żadnych tam ras jakichś tam Негр, tam Afrykaniec, Amerykanin, Polak, Rosjanin. Wszyscy my równi. Вот to było najciekawe i bardzo I trzeba Dobrze. szanować każdego, niezależnie od jego Rasy, od nacjonalności, rasy, nacjonalizmu i rasy. Tak. I trzeba Tak, też nie. powiedzieć, że w Związku Radzieckim, Związek Radziecki miał dużo kontaktów, relacji właśnie z Afryką. I tutaj właśnie w Sankt Petersburgu też widać czarnych ludzi. Да, teraz да. już niewiele, a Tak. вот тут, kiedy pracowałem w tym kościele, u nas była, jak сказать, no община, Община, как сказать, wspólnota Afrykańczyków, bo bardzo duże, bo oni byli studiowali тут w Związku Radzieckim, a po perestrojке im nie płacili Nie płacili Да. stypendiów. И они были голодні, бідні, то і Костюл їм допомагав bardzo. І то було, ну, так як воно люди. Так, і то bardzo, как сказать, прекрасные, поняли люди были, то мудрые, толерантные, там были Лікарі. Будо, кто
Inżynierzy. Да, инженеры были. Bardzo miłe ludzie byli. No, teraz już ich nie ma. Nie Kto dużo. wyjechał, да. Ну, ktoś, kto żenił się na przykład, Bardzo i mało, wyszedł to jest- za mąż i Kto wyjechał do został Francji, tam gdzieś tam. Pani Nadziu, już będziemy się zbliżać ku końcowi, ale jeszcze tak zastanawiam się nad tym, jak wygląda życie emeryta tutaj w Rosji. Czy można powiedzieć, że życie emeryta w Rosji jest trudne, ciężkie? Różnie, różnie. Zależy od tego, gdzie Tak, pracował, rozmiar pensji. gdzie pracował człowiek Emerytury. i jaki rozmiar emerytury, tak. pensji ma teraz. No na przykład u nas nie było tak, żeby Średnie nasza tak, pensja taka średnie średnia, było. trochę niżej może. I co nam trudno? Kupować leki, Leki. bo oni Drogie? bardzo drogie. Bardzo Idą drogie. do góry. I jeśli chcemy wszystko, co nam potrzebne, Tak, to po prostu nie nie możemy możemy tego już. kupować. No, To tylko same, trudno. no, Tańsze. najtańsze, tak, kupujemy. Tak. Na Jeśli urlop chcemy pojechać, pojechać tak. na morze, czy tam za granicę, to też nie ma Bardzo- możliwości. Po prostu nie ma. bilety. I A tam, państwo nie pomaga emerytom? nie, to emerytury my Tylko płata dostajemy. za transport. A Nie, za jeszcze transport, jakaś pomoc. tak, transport. Możemy, Właśnie. co dobrze, to, że możemy jeździć w naszym mieście. Nam Ładnie. specjalnie Ładnie. wydają taką kartę i przysyłają co miesięcznie pieniędzy, żeby Bezpłatnie to. żeby Tak, mogliśmy nieważne. jeździć metrem, autobusem, tramwajem, czymś Bezpłatnie, tak tak. bezpłatnie. A właśnie, czy opłaty rosną z roku na rok? Ja Oczywiście myślę, że i tak. opłaty, i Nie- ceny w sklepach tak. też rosną. Sklepach ceny Co u nas dosyć dobrze, że można kupić ubranie niedrogie, Tak. bo można... Chińskie to chińskie na przykład. No tak, też u nas można kupić i bardzo Różne drogie rzeczy, tak. ubranie i niedrogie. To znaczy, jak To już moim zdaniem jest, że często jeżdżę metrem i widzę, że ludzie takie starsze tak wyglądają. dobrze ubrani są. Ale, Nie Ale- jak wcześniej kiedyś było. tak, było. No. 90. No, Ale ale pojechać gdzieś na morze jeśli tam, jest taka delikatna sprawa zęby, a zęby. to widzisz, ludzie starych nie mają Nie zębów. mają zębów. To- Dentysta drogi? Dentysta Dentysta drogi, tak. bardzo Po prostu drogi. niektóre Dla nich to rzeczy niemożliwe. bezpłatnie nie robią, bo u nas medycyna Medycyna- bezpłatna. No, takie. Tak, no po tak czym jakby takie żyć można. Żyć, tak, ale nie wszystko. Czasem trzeba za coś płacić Za i to coś już płacić. trudno. A jeszcze dopytam. Kiedyś w Polsce była moda na złote zęby. Złote i O. srebrne zęby. U nas też było. No Było, właśnie. to też było. A już nie widać tak często, Nie, bo ja nie tak widać. dzisiaj... Implanty. Implanty. Tak. Ale to, Ludzie robią dobre. implanty, O a co to chodziło? bardzo drogo. to bardzo, drogie, złote bardzo. zęby, to moda To była? złote. Nie знаю, даже Ja nie. nie wiem. Może tak, ja mam 100. Pokazać, że mam złote zęby, mam dużo Może to- pieniędzy. Może być to, ja myślę, że No tak, może tak, być. tak. Może Ale być. to A był- może być, że to taki metal, który jest praktyczny dla tych zębów. Był. Хороший. Ja nie wiem, Ja nie wiem, myślę, po że prostu nie, to żeby nie rozumiem w tym, pokazać, że ja, w tym, ja mam. Ale już to nie tego, już tego nie ma. problemie. Czy- Nie, teraz nie ma, nie. Może tam gdzieś w Aschhabadzie, gdzieś. Panie Eugeniuszu, Pani Nadziu, zbliżamy się ku końcowi odcinka. No i miałbym ostatnie pytanie. Może jakaś taka rada, myśl, która płynie prosto z serca do widzów, żeby mogli tęże radę przemyśleć. Ja myślę, że lepiej niż to śpiewał Czesław Niemen, nie mogę mówić. Trzeba nienawiść zniszczyć w sobie. To najważniejsze, najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję I bardzo. Może jeszcze nauczyć się szanować drugiego człowieka, Tak, tak, tak jak siebie. tak. Masz rację. Pani Nadziu, bardzo dziękuję Tak. za rozmowę. Panie Eugeniuszu, Dziękuję. bardzo dziękuję. Nawzajem. Tak. Bardzo miło spotkać
Pana było Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dusze polskie. Naprawdę z wielką dumą słuchałem Was, Wasze historie, z ogromnym podziwem. Ogromny podziw w stosunku do Waszego języka polskiego. Moim zdaniem jest przepiękny. Jest przepiękny. Przesada. Nie ma przesady. Jest naprawdę przepiękny i to pokazuje, jak naprawdę pielęgnujecie tę polskość. Myślę, że widzowie też będą mieć podobne zdanie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zostawcie miłe słowa Pani Nadzi i Panu Eugeniuszowi za poświęcony czas, za poświęcone historie, o których mieliśmy okazję porozmawiać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, napisać miły komentarz w stosunku do naszych dusz odcinka i rzecz jasna podać odcinek dalej, żeby szedł po całym mirze, czyli do ludzi, którzy są w Stanach, w Afryce, w Australii. Ja Was serdecznie pozdrawiam z Sankt Petersburga. Cześć. Wszystkiego Cześć. dobrego. Wszystkiego Wszystkiego najlepszego. dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czołem.